Jeden z najlepiej zachowanych wraków Morza Czerwonego, uwielbiany przez nurkujących fotografów z mnóstwem podwodnego życia. To w dzisiejszym odcinku. Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest wrak Giannis D. Zostań z nami, aby poznać jego historię i sprawdzić, czy słusznie jest on uznawany za jeden z najlepiej zachowanych wraków Morza Czerwonego. Statek Giannis D został zbudowany w 1969 roku przez firmę Kurushima w dokach w Imabari w Japonii. Początkowo nosił nazwę Shoyu Maru i miał niecałe 100 metrów długości, 16 metrów szerokości i ponad 6,5 metra zanurzenia. Jego wyporność wynosiła 2932 tony. Napędzany był 6-cylindrowym silnikiem pozwalającym na osiągnięcie prędkości 12 węzłów. W 1975 roku statek został sprzedany i przemianowany na Marcos. Wpływamy do jego wnętrza. W 1980 roku nabyła go grecka firma Dewmark Shipping and Trading Corporation of Piraeus, która nadała mu ostatecznie nazwę Giannis D. Daj znać w komentarzu, czy wnętrze robi wrażenie i lecimy dalej. Co ciekawe, na burcie wraku do dziś widnieje napis Marcos, będący pozostałością po wcześniejszym okresie jego służby. W kwietniu 1983 roku Giannis D cumował w porcie Rijeka w Chorwacji, skąd wyruszył w swoją ostatnią podróż z ładowniami pełnymi drewna. Celem były porty w Arabii Saudyjskiej oraz w Jemenie. Podczas rejsu przez Adriatyk i Morze Śródziemne nic nie wskazywało na nadchodzącą katastrofę. W pewnym momencie nad statkiem kontrolę przejął sam kapitan, który zdawał sobie sprawę z trudności żeglugi po Morzu Czerwonym i osobiście nadzorował każdy szczegół rejsu. Po przejściu kanału Sueskiego statek skierował się na południe w stronę Zatoki Sueskiej. 19 kwietnia 1983 roku, około godziny 4, statek uderzył w rafę Shab Abu Nuhas. Nie jest jasne, co dokładnie było przyczyną katastrofy. Jedno ze źródeł podaje, że Giannis D nagle zmienił kurs i uderzył w róg rafy. Inne sugeruje, że kapitan, mimo dużego doświadczenia, wpadł w złudne poczucie bezpieczeństwa, przez co statek rozbił się o rafę. Wiadomo jednak, że była to już 7. jednostka, która uległa katastrofie w tym miejscu. Załoga nadała sygnał SOS i została ewakuowana przez egipski holownik na pobliską platformę wiertniczą, skąd następnie helikopterem przetransportowano ją na ląd. Dwa dni później londyńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Lloyds odnotowało zatonięcie statku. Wrak początkowo pozostawał w całości, lecz w ciągu roku przełamał się na pół i osiadł na dnie na głębokości od 4 do 27 metrów. Wokół statku unosiły się ogromne ilości drewna z ładunku. Giannis D jest uznawany za najmłodszy i najlepiej zachowany wrak rafy Shab Abu Nuhas. Rufa jest najciekawszą częścią wraku. Leży na głębokości od 23 do 27 metrów i jest przechylona pod kątem, przez co wpływając do wnętrza wraku można łatwo stracić orientację z powodu nachylenia ścian i podłóg.
Na starburcie widoczny jest trap ewakuacyjny załogi, a w pobliżu znajduje się śruba napędowa częściowo ukryta w piasku. Środkowa część statku uległa największym zniszczeniom wskutek sztormów i działania czasu. Obecnie przypomina złomowisko, zamieszkałe przez mureny i inne morskie stworzenia. Dziobowa sekcja jest dobrze zachowana i leży na lewej burcie. Większość urządzeń, w tym kotwica, winda kotwiczna i maszt, pozostają na miejscu. Maszt, wciąż przymocowany do kadłuba, sterczy niemal poziomo, porośnięty miękkimi koralami i otoczony ławicami ryb. Wrak Giannis D jest łatwo dostępny zarówno z Hurgady, jak i Sharm el-Sheikh, choć wymaga dłuższej żeglugi. Nurkowania zaczynają się już od głębokości 4 metrów, co czyni wrak atrakcyjnym dla różnych poziomów zaawansowania. Widoczność waha się zwykle wokół 25 metrów, ale przy złej pogodzie może się pogorszyć. Jeśli wiesz, co to za ryba, napisz w komentarzu. Nurkowie muszą być przygotowani na prądy i falowanie, które mogą utrudnić eksplorację. Z uwagi na wielkość wraku, aby dokładnie go zbadać, potrzeba 2-3 nurkowań. Najlepiej rozpocząć eksplorację od rufy, następnie przejść do środkowej części, a na końcu zwiedzić dziób. Wrak Giannis D to jedno z najciekawszych miejsc nurkowych na rafie Abu Nuhas. Choć jego historia kończy się katastrofą, dziś stanowi atrakcję dla nurków z całego świata. Dzięki dobrze zachowanym elementom oraz bogatemu życiu morskiemu, eksploracja wraku dostarcza niezapomnianych wrażeń. Jednak planując nurkowanie, należy pamiętać o silnych prądach, ograniczonej widoczności i zmiennych warunkach pogodowych. Jeśli chcesz poznać historię wraku, który leży zaledwie nieco ponad 300 metrów od bohatera dzisiejszego odcinka, to zapraszam Cię do obejrzenia jednego z moich filmów, w którym poznasz historię wraku przewożącego złote monety. Zobacz, co tam się wydarzyło i co się stało z transportowanym złotem. Odcinek ten jest wyjątkowy również z innego powodu, ale o tym przekonasz się wybierając widoczny ekran końcowy. I jeśli podobał Ci się film, pozostaw po sobie ślad w postaci subskrypcji, polubienia czy komentarza. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!